Pozdrawiam z Puno, z nad jeziora Titicaca. Ja. A dzisiaj mam wycieczkę. Jadę zobaczyć lud Uru, który żyje na wyspach stworzonych przez siebie z trzciny. I oni mieszkają właściwie 7 km od brzegu, na środku jeziora. I no ciekawe, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać, także. Na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza, na wodach jeziora Titicaca, znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc do życia na świecie. Lud Uru, znany również jako Uros, żyją na pływających wyspach zbudowanych z trzciny. A to jest ta trzcina, z której budują właśnie te wyspy, ten lud Uru. I co ciekawe, to nie jest rekonstrukcja przygotowana dla turystów. To prawdziwy sposób życia, który przetrwał tu przez setki lat. Uru należą do najstarszych ludów zamieszkujących okolice jeziora Titicaca. Żyli tutaj jeszcze zanim w Andach pojawiło się Imperium Inków. Z czasem jednak silniejsze plemiona zaczęły przejmować ziemię wokół jeziora. Najpierw były to inne ludy andyjskie, później również Inkowie. Uru znaleźli na to bardzo nietypowe rozwiązanie. Zamiast walczyć o ziemię, przenieśli się na wodę. Zaczęli budować pływające platformy z roślin i zakładać na nich swoje osady. Na środku jeziora byli bezpieczniejsi, a w razie zagrożenia mogli nawet odholować wyspę dalej od brzegu. Dlatego czasami nazywa się ich po prostu ludem wody. Po przybyciu Hiszpanów ich sytuacja wcale się nie poprawiła. Przez długi czas byli traktowani z pogardą i uznawani za ludzi stojących najniżej w lokalnej hierarchii. Paradoksalnie to właśnie izolacja na jeziorze pozwoliła im zachować własną kulturę i styl życia. Sekret tych wysp tkwi w jednej roślinie. To totora, wysoka trzcina rosnąca na jeziorze Titicaca. Z trzciny robi się tutaj prawie wszystko. Domy, łodzie, meble, a nawet jedzenie. Dolną część łodygi można zjeść. Budowa wyspy zaczyna się od dna jeziora. Mieszkańcy wycinają duże bloki splątanych korzeni, które naturalnie unoszą się na wodzie. Takie bloki łączy się linami w dużą platformę. Na powierzchni układa się kolejne warstwy wysuszonej trzciny. Zawsze na krzyż, żeby konstrukcja była stabilna. Na końcu całość przywiązuje się do palików wbitych w dno jeziora, żeby wyspa nie odpłynęła. Najciekawsze jest to, że wyspy nigdy nie są skończone. Dolne warstwy trzciny cały czas gniją od wody. Dlatego mieszkańcy regularnie dokładają na górę nowe warstwy świeżej totory. Czasami robią to nawet co kilka tygodni. Dzięki temu jedna wyspa może istnieć nawet 20-30 lat. Dużą częścią lokalnej gospodarki stała się turystyka. Mieszkańcy pokazują odwiedzającym, jak powstają wyspy i sprzedają własne rękodzieło. Oryginalny język Uru właściwie zanikł. Ostatni jego użytkownicy zmarli w XX wieku. Dziś większość mieszkańców mówi językiem Aymara albo hiszpańskim. Jednak badania DNA pokazały coś ciekawego. Mimo upływu setek lat Uru nadal stanowią genetycznie odrębną grupę, co pomogło im walczyć o swoje prawa i zachowanie własnej tożsamości. Dziś na jeziorze znajduje się od około 60 do ponad 100 takich wysp, na których mieszka około 1300 osób. Adrian. Yo soy de Polonia. Dzisiaj życie na wyspach jest trochę mieszanką tradycji i nowoczesności. Z jednej strony nadal łowi się ryby, buduje domy z trzciny i tworzy rękodzieło. Z drugiej na wielu wyspach pojawiły się już panele słoneczne, telewizja satelitarna czy łodzie z silnikami. Na niektórych wyspach działają szkoły, a kiedy dzieci dorastają, często wyjeżdżają na ląd, najczęściej do miasta Puno, żeby kontynuować naukę. Oj, tak to wyglądają te wysepki. Cisza, spokój, woda, tylko turyści. A tak to
Za wiele się tu nie dzieje. Pływające wyspy Uros to nie tylko atrakcja turystyczna. To historia ludzi, którzy potrafili dostosować się do trudnych warunków i znaleźli własny sposób na przetrwanie. Zamiast walczyć o ziemię, stworzyli sobie dom na wodzie.